Uszanowanie YouTube. Jeśli oglądasz ten film, oznacza to, że zainspirowany maratonami, na przykład w Gdyni, Krakowie czy w Łodzi i wyczynami Twoich znajomych, czy na przykład kogoś, kogo widziałeś w internecie, myślisz o tym, żeby przebiec maraton na jesień. W tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak zrobić, żeby Twoje marzenia stały się rzeczywistością. Ja nazywam się Mariusz, kanał nazywa się W Dreadach przez Świat i zapraszam na intro. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Krok pierwszy. Wybierz sobie maraton i zapisz się na niego już dziś. Oczywiście, jeśli w nogach masz już kilka przebiegniętych półmaratonów, czy to treningowo, czy na zawodach i czujesz się dość swobodnie na tym dystansie. W Polsce do wyboru na jesień mamy m.in. maratony w Warszawie, w Poznaniu czy na Śląsku. A dlaczego? Mówię Ci o tym, żebyś zapisał się już dziś. Po pierwsze, zaoszczędzisz na opłacie startowej, bo im szybciej się zapiszesz na dany bieg, tym ta opłata będzie niższa. A po drugie, będziesz miał motywację, żeby zacząć treningi do wybranych przez siebie zawodów. No bo jednak nic nie motywuje bardziej niż już Twoje nazwisko na liście startowej. Krok drugi. Dobierz sobie odpowiednie buty do biegania maratonu. Jeśli biegasz mniejsze dystanse, no to nie potrzebujesz butów z aż tak dużą amortyzacją, ale jednak pod maraton polecam dobrać taki but, który w możliwie maksymalnym stopniu będzie absorbował te uderzenia stopy o podłoże. I jeśli nie jesteś pewna jaki but wybrać, no to polecam wizytę w jakimś sklepie sportowym najbliższym Twojemu miejscu zamieszkania. Tam konsultanci na pewno chętnie pomogą dobrać taki but, w którym będzie Ci się komfortowo pokonywać maraton i taki, który będzie pasował do Twojej stopy. Tutaj również warto zwrócić uwagę na rodzaj stopy, czy jest to stopa neutralna, czy też z supinacją, czy z pronacją, no czyli generalnie jak teraz już macie buty biegowe, po nich można sprawdzić, jak te buty się zużywają, czy zużywają się równomiernie, czy z jednej bądź z drugiej strony bardziej. Tu na obrazku Wam pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Krok trzeci to opracowanie odpowiedniego planu treningowego, takiego, który będzie pasował Waszemu życiu codziennemu oraz Waszym przyzwyczajeniom treningowym. Możecie albo taki plan znaleźć w internecie, jest naprawdę masa różnych gotowców, albo też możecie skonsultować się z jakimś trenerem personalnym, który Wam ten plan ułoży. A co taki plan powinien zawierać? Po pierwsze, powinien mieć tak zwane biegi luźnym tempem, w tempie konwersacyjnym, czyli w takim tempie, w którym jesteście w stanie rozmawiać. Powinien również mieć treningi jakościowe i tutaj mam na myśli interwały, czy to szybkościowe, czy też jakąś siłę biegową, czyli podbiegi, wbieganie pod górkę, w tej z powrotem. A trzecim elementem takiego planu powinny być długie wybiegania, które robimy zazwyczaj na weekend. Jeśli te trzy rzeczy będą się znajdować w Waszym planie i będziecie go sumiennie realizować, a przynajmniej tak 80-90% z nich, no to jestem spokojny, że na jesień przebiegniecie swój wymarzony maraton. Ale zanim przebiegniecie
ten maraton, no to krok czwarty, czyli ćwiczenia uzupełniające. Tutaj jestem gorącym zwolennikiem treningu siłowego i nie mam na myśli targania żelastwa w dużej ilości na siłowni jak kulturyści, a raczej mam na myśli takie ćwiczenia wzmacniające, czy to nogi, czy to pośladki, czy mięśnie głębokie brzucha oraz pleców, tak zwany core. Dzięki temu wasze ciało będzie silniejsze, będzie sprawniejsze, a secik takich ćwiczeń można sobie spokojnie ustalić na jakieś 15-20 minut, co sami przyznacie, nie zajmuje bardzo wiele czasu, nie zabiera dużo z życia, a dużo może wam pomóc przy okazji maratonu. A drugą rzeczą, o którą również warto zadbać jako trening uzupełniający, no to jest nią odpowiednia regeneracja, czyli sen. Bo pamiętajcie, nawet wykonanie najlepszych treningów, wykonanie najlepiej planu treningowego od deski do deski nic wam nie da, jeśli zaniedbacie regenerację. Także przynajmniej 7 godzin snu w nocy i tego się trzymajcie podczas tego okresu przygotowawczego pod maraton. Numer 5, czyli strategia żywieniowa. Zaplanuj sobie, co będziesz jadł i pił podczas maratonu. Czy będą to żele, czy będzie to cukier dextro, czy będą to jakieś szoty witaminowe, banany, pomarańcze, orzechy, gorzka czekolada, izotonik, woda. No generalnie wszystko, co masz w planach zjeść i wypić podczas maratonu, przetestuj sobie podczas długich wybiegań i zobacz, jak twój organizm na to reaguje, jak często potrzebujesz jeść, jak często potrzebujesz pić. Tu swoją drogą zachęcam do picia praktycznie od pierwszej stacji z piciem na maratonie, nawet jak nie jest bardzo ciepło, bo jednak podczas tak długiego wysiłku jak bieg maratoński dużo wypacamy, a lepiej pić już od początku z tego względu, że jak będzie nam się chciało pić na maratonie, to będzie za późno. No i tutaj też, żeby nie pić tylko wody, ale żeby przyjmować sobie izotoniki, bo wraz z potem organizm usuwa składniki mikro, makro elementy, które są wam potrzebne podczas biegu, a w takich napojach izotonicznych czy innych żelach są one dostępne i łatwo przyswajalne podczas biegu. Ostatnie 2-3 tygodnie przed maratonem to okres tak zwanego taperingu, czyli zmniejszania obciążeń treningowych, tak żeby wasze ciało było w stanie zaleczyć wszystkie mikrourazy oraz żeby w waszych mięśniach nazbierało się wystarczająco dużo glikogenu potrzebnego do pokonania tego dystansu. Taki tapering mniej więcej powinien wyglądać tak, że ten kilometraż wasz biegowy, wasz kilometraż tygodniowy zmniejszacie kolejno o 25, 50 i 75%. W tym okresie też powinniście już czuć, że po pierwsze rozpiera was energia, a po drugie już możecie być tak nieco rozkojarzeni treningowo, możecie mieć w głowie takie odczucie, że dawać mi ten maraton, ja już nie chcę trenować, ja go chcę tu i teraz. To będą oznaki tego, że cały okres przygotowawczy dobrze przepracowaliście. No i też miejcie na uwadze to, żeby ta siła was, znaczy ta siła, to uczucie
żeby Was nie zwiodło i nie skłoniło do dotrenowywania na ostatnich tygodniach, bo w tych 2-3 tygodniach ostatnich już nic nie wytrenujecie, a wręcz możecie sobie zaszkodzić, ale coś mi się język plącze. Dlatego te ostatnie 2-3 tygodnie to tapering, zaufajcie mi, a spokojnie siły na maratonie przyjdą. A dzień przed startem zaplanuj sobie ten dzień startowy już. Po pierwsze, odbierz pakiet startowy. Po drugie, przygotuj sobie wszystkie ciuchy, w których będziesz biegać w dniu zawodów. Przygotuj sobie też numer startowy, przyczep go do koszulki czy też pasa biegowego, jeśli z takowego korzystasz. Następnie przeanalizuj trasę, gdzie są punkty żywieniowe, czyli co ile jest picie, izotoniki, co jest na tych punktach. Przeanalizuj, jaki profil ma ta trasa, czyli gdzie będą zakręty, gdzie będą jakieś wąskie gadła, czyli zwężki, gdzie będą przewyższenia, a gdzie będziesz biegł z górki. No i też ważnym jest, żeby przeanalizować, jak dotrzeć na start, bo zdarza się, że podczas maratonu ta część, ten obszar, w którym jest start, jest zamknięta i nie zawsze tam można dotrzeć czy komunikacją miejską, czy samochodem. Możliwe, że uda się dojechać tylko gdzieś kawałek od startu i od tego momentu trzeba będzie już dojść pieszo. Dlatego przeanalizuj sobie te wszystkie rzeczy, żeby już w dniu startu mieć chłodną głowę i żeby o nic się nie martwić. A w dniu startu najważniejsze moim zdaniem jest to, żeby oszacować swoje realne tempo, w którym dasz radę pokonać maraton i trzymać się tego tempa od początku z chłodną głową. A jak to zrobić? Jak to tempo oszacować, jeśli to w końcu jest Twój pierwszy maraton? Już mówię. Otóż załóżmy, że biegasz półmaraton na 2 godziny. No to przemnóż sobie to razy 2, żeby mieć czas maratoński i dolicz do tego od 5 do 10%. Czyli dla kogoś, kto biega półmaraton w 2 godziny, to ten czas wynosi między 4:12 a 4:24. Oczywiście 4 godziny 12 minut, czy tam 4 godziny 24 minuty. I dokładnie w tych widełkach taka osoba powinna ukończyć maraton. Najgorsze, co można zrobić, to przepalić na starcie maraton. To jest bardzo łatwo swoją drogą zrobić, bo są emocje, są kibice, zwłaszcza na tych pierwszych kilometrach i zdarza się nawet bardziej doświadczonym biegaczom, że startują szybciej niż zamierzają, dlatego kontrolujcie Wasze tempo na tych pierwszych kilometrach, a tak naprawdę to jeśli chodzi o pierwszy maraton, no to ja na Waszym miejscu w ogóle bym się nie skupiał na żadnym tempie, tylko skupiałbym się po prostu na przeżyciu tego maratonu, który jest swoją drogą wspaniałym dystansem, moim ulubionym i tym wszystkim i przeżyciu tych wszystkich emocji wokół niego, a wykręcanie jakichś konkretnych czasów, no to jeszcze przyjdzie Wam w przyszłości to robić, to biegać i tego Wam życzę. Na ten moment oczywiście życzę Wam, żebyście pokonali ten swój pierwszy wymarzony maraton, gdziekolwiek go sobie wybierzecie. A za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Jeśli macie ochotę zobaczyć jakiś mój inny film, no to macie tu coś fajnego na pewno na ekranie od YouTube'a. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Na razie, cześć.